Zanim człowiek, którego dziś poznasz, skończy przy hodowli śmierdzących świni na Mazurach i sprawi, że wielka firma komputerowa Odra z Wrocławia będzie się go bać jak ognia, płynie jeszcze sporo lat. Dziś wyobraź sobie, że był taki moment w historii, kiedy komputer osobisty mógł narodzić się w Polsce. Kilka lat przed tym, zanim świat usłyszał o Apple czy IBM. Za tym pomysłem stał nikt inny jak Jacek Karpiński, który miał umysł geniusza, serce lwa i pecha co do czasów, w których przyszło mu żyć. Zanim Jacek zaczął projektować maszyny wyprzedzające swoją epokę, musiał najpierw nauczyć się sztuki przetrwania. Wszystko zaczęło się w Turynie w 1927 roku. Jako syn alpinistów od dziecka chłonął specyficzną filozofię. Zawsze możesz osiągnąć szczyt, mimo że wiatr może wiać prosto w oczy. Ten hart ducha przydał mu się szybciej niż ktokolwiek by przypuszczał. Kiedy wybuchła wojna, Jacek nie stał z boku. Jako nastolatek wstąpił do Szarych Szeregów, a później do legendarnego batalionu Zośka. Chłopak z głową pełną matematycznych wzorów musiał zamienić informatykę na pistolet maszynowy. Następnie przyszedł czas na powstanie warszawskie. Tam nikt się nie oszczędzał. Huk, błysk i ciemność. Kula trafia w kręgosłup. Wyrok lekarzy brzmi jak gwóźdź do trumny. Paraliż. Nie będzie pan chodził. Ale Karpiński nie uznawał słowa niemożliwe. Przez morderczą rehabilitację i siłę woli, która zawstydziłaby niejednego, ku zdziwieniu wszystkich stanął na nogi. Wstał, aby móc zostawić coś po sobie dla ludzkości. Nastąpił upragniony koniec wojny. Jacek ma głowę pełną pomysłów, ale w PRL-u ma też coś gorszego. Przeszłość w AK. Dla komunistów nie jest inżynierem, jest wrogiem. Zwalniają go, wyrzucają, niszczą. Ale talentu nie da się zadeptać buciorami propagandy. W połowie lat 50. wylądował w Polskiej Akademii Nauk, która w tamtych czasach była jedynym miejscem, gdzie teoria mogła spotkać się z odważną praktyką. To właśnie tam zaczął dziać się prawdziwy kosmos. Najpierw stworzył AAH, maszynę do przewidywania pogody. Tak, wtedy to brzmiało jak magia. Potem przyszedł AKAT-1, pierwszy na świecie tranzystorowy analizator układów różnicowych. Szokował lekkością i niemal kosmicznym designem. Wyglądał futurystycznie, tak nowocześnie, jakby był z przyszłości, a działał tak dobrze, że UNESCO wysłało Karpińskiego na stypendium do USA. Można by rzec, amerykański sen. Wyobraźcie sobie Jacka Karpińskiego w latach 60. na Harvardzie i MIT. Gdy ówczesny przywódca Polski miał wykształcenie podstawowe i kurs zawodowego ślusarza, Amerykanie, widząc to, co ten gość potrafi, przecierali oczy ze zdumienia. Proponowali mu wszystko. Ogromne pieniądze i prestiż. Miał nawet propozycję pracy u giganta technologicznego IBM. Mógł zostać tam miliarderem. Nie wiem, co byś ty zrobił na jego miejscu, ale zgadnij, co odwinął Karpiński. Grzecznie podziękował. Powiedział, że jest Polakiem i chce pracować dla swojego kraju. Wrócił do PRL-u z głową pełną wiedzy, którą mógł zmienić Polskę w technologiczną potęgę. Wrócił i stworzył Perceptron. Maszynę, która sama się uczyła i rozpoznawała obrazy za pomocą kamery. W latach 60. to były absolutne podwaliny pod dzisiejszą sztuczną inteligencję. I wtedy Jacek po raz pierwszy poczuł, że jego największym wrogiem nie są ograniczenia technologii, ale ludzka zawiść karmiona zazdrością. W 1965 roku Jacek zaprezentował światu CAR 65. Ten komputer wykonywał 100 000 operacji na sekundę. Był szybszy, mniejszy i wielokrotnie tańszy niż ówczesny krajowy komputer Odra z Wrocławia. Zamiast jednak dostać medal, Karpiński dostał psychicznie po głowie. Dlaczego? Bo jego sukces obnażał nieudolność innych. Bo był zbyt pewny siebie, nie kłaniał się partyjnym dygnitarzom i mówił prawdę prosto w oczy. Jego maszyna, choć genialna, została wyprodukowana w jednym egzemplarzu. To był tylko przedsmak tego, co miało wydarzyć się później. Jacek miał bowiem w głowie projekt, który mógł sprawić, że każdy z nas miałby komputer na biurku dekadę wcześniej niż reszta świata. Ale żeby to zrobić, musiał zmierzyć się ze stalową kurtyną PRL-u, której nie miałeś szans przebić. Mimo to w 1969 roku Jacek Karpiński rzucił wyzwanie, które dla ówczesnych ekspertów brzmiało jak żart. Powiedział: zbuduję komputer, który zmieści się w walizce. W dzisiejszych czasach trudno to zrozumieć,
Ale wtedy komputery to były potężne, prądożerne szafy, które potrzebowały klimatyzowanych hal i armii ludzi w białych fartuchach. Kiedy Jacek przedstawił swój pomysł komisji naukowo-partyjnej, usłyszał salwę śmiechu. Argument? Gdyby to było możliwe, Amerykanie już dawno by to zrobili. To zdanie to esencja kompleksów tamtej epoki. Stało się murem, którego Jacek nie miał zamiaru przeskakiwać. On postanowił go zburzyć maszyną K202, która przestraszyła ówcześnie panujący system komputerowy. Karpiński, zamiast się poddać, po prostu zrobił swoje. Razem z grupą zapaleńców, niemal w garażowych warunkach, stworzył komputer K202. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym fakty brzmią jak czysta fantastyka. Ale słuchajcie, ten komputer był 16-bitowy, posiadał wielozadaniowość i mógł obsłużyć aż 8 MB pamięci. Brzmi znajomo? Takie parametry stały się standardem w PC-tach dopiero dekadę później. Brytyjczycy, gdy zobaczyli K202 w Londynie na targach, oniemieli. Chcieli natychmiast ruszać z produkcją. Jacek jednak ze swoim niezłomnym i dla wielu niezrozumiałym patriotyzmem postawił warunek. Produkcja musi być w Polsce. Władza, przyciśnięta do muru przez zachodnie zainteresowanie, dała zielone światło. Ruszyła produkcja w zakładach Mera. Wydawało się, że Polska zaraz stanie się informatycznym sercem Europy. Ale sukces Karpińskiego był zbyt wielki, by ówczesny PRL-owski system mógł go strawić. Komputer K202 był za dobry. Był tani, szybki i mniejszy niż radzieckie kolosy. Dyrektorzy wielkich zakładów poczuli strach, zaczęli trząść kolanami. Jeśli ta mała skrzynka zastąpi ich wielkie maszyny, to co stanie się z nimi i ich wygodnymi posadami? Więc zaczęły się donosy i wymyślanie. Akowiec, dywersant, agent kapitalizmu itd. Decyzja przyszła nagle, jak cięcie gilotyną. Zakończyć produkcję natychmiast. Jacka Karpińskiego wyprowadzono z zakładu pod strażą. 200 gotowych egzemplarzy K202, technologii wartej miliony, komisyjnie zniszczono. Karpiński dostał zakaz pracy w zawodzie i zakaz wyjazdu z kraju. Co robi geniusz, któremu odebrano życiowe dzieło? Wyjeżdża na Mazury i zaczyna hodować świnie. Tak, prawdziwe świnie. Kiedy dziennikarze, zszokowani tym widokiem, pytali go, jak może to robić, odpowiedział z tą swoją słynną, gorzką szczerością. Bo wolę mieć do czynienia z tymi świniami, niż z tamtymi. To nie była kapitulacja. To był manifest godności. Dopiero w latach 80. pozwolono mu wyjechać do Szwajcarii. Tam znów pokazał klasę. Wymyślił pen reader, czyli ręczny skaner do tekstu, który wyprzedzał swoje czasy o lata. Gdy w 1991 roku upadł Związek Radziecki, Karpiński znów poczuł zew ojczyzny. Wrócił do nowej, wolnej Polski, wierząc, że teraz wreszcie nadszedł jego czas. Zastawił pod hipotekę dom, wziął kredyty, chciał produkować skanery i kasy fiskalne. Był zmotywowany jak nigdy dotąd. Ale Karpiński był inżynierem z serca, a nie rekinem finansjery. Wpadł w pułapkę kredytową, banki odmówiły współpracy, a wspólnicy zniknęli, gdy zaczęły się schody. Człowiek, który mógł być polskim Billem Gatesem, stracił wszystko. Dom przejął bank, a resztę życia genialny konstruktor spędził, spłacając długi z niewielkiej emerytury, dorabiając projektowaniem stron internetowych. Jacek Karpiński zmarł w 2010 roku. Nie zostawił po sobie miliardowego imperium, ale zostawił coś cenniejszego. Dowód na to, że w Polsce można tworzyć rzeczy wielkie, jeśli tylko nie zabije ich zawiść i biurokracja. Oficjalnie komputer K202 zniszczono przez biurokrację i zazdrość dyrektorów. Ale czy na pewno? Dokumenty, które miały to potwierdzić, dziwnym trafem zaginęły, a ludzie odpowiedzialni za decyzję o zniszczeniu komputerów nigdy nie ponieśli konsekwencji. Może więc warto postawić pytanie, nie po co to zrobiono, ale kto tak naprawdę wydał ten rozkaz? I dlaczego?